Iza Adriana Kalska zem jak miłość znów znajdzie się w niebezpieczeństwie. A wszystko przez psychopatę Artura Tomasz Ciachorowski, który nawet z więzienia będzie jej zagrażać. W 1397 odcinku Jak miłość Iza znajdzie na progu swojego domu w Piasecznie białą różę. Późnym wieczorem ktoś będzie skradał się pod jej drzwiami. Ale na tym nie koniec, bo następnego dnia Iza dostanie prezent od tajemniczego nadawcy, cały bukiet róż. Będzie pewna, że to przesyłka od Artura zza krat. Artur zem jak miłość trafił do więzienia za przemyt alkoholu i oszustwa podatkowe. Za te przestępstwa może spędzić za kratkami nawet kilka lat. Ale to nie oznacza, że Iza będzie mogła zacząć nowe życie bez ciągłego strachu o siebie i Maję Anna Wierzchoń. Już w 1397 odcinku Jak miłość przekona się o tym, gdy wieczorem ktoś zapuka do jej drzwi. Na progu domu znajdzie białą różę, bez żadnej karteczki z wiadomością. Przerażona Iza od razu domyśli, że to sprawka Artura. Tylko nie będzie wiedziała, jak jej mąż to zrobił, skoro siedzi w więzieniu. Na szczęście tego wieczoru Maja zostanie pod opieką Marcina Mikołaj Roznerski. Więc przynajmniej ona będzie bezpieczna. W 1397 odcinku Jak miłość wystraszona Skalska zadzwoni do Chodakowskiego. Nie wspomni oczywiście o prezencie od męża. Wiem, że jest późno, ale chciałam się tylko dowiedzieć, czy z Mają wszystko w porządku. Marcin wyczuje w jej głosie lęk. A coś się stało? Jesteś jakaś wystraszona. Nie, wszystko jest około. Chciałam się tylko zapytać, o której mogę jutro odebrać Maję. Podczas spotkania z Marcinem następnego dnia Iza opowie mu o swoich obawach. Nadal jednak nie ujawni, że dostała od Artura różę. Marcin, wiesz, że Arturowi grozi kilka lat odsiadki za te przekręty. Kilka lat to za mało. Nie myśl już o tym. Nie myślę, ja po prostu się go boję, bo jakby chciał, to nawet zza krat mógłby nam coś zrobić. Wyzna Iza. Nic takiego się nie stanie. To już jest sprawa zamknięta, nie ma już co do tego wracać, pocieszy ją Chodakowski. Ale to nie zmienia faktu, że nadal się go boję. Nic się takiego nie stanie. Temat zamknięty. Nie wracajmy już do tego.
Ważne jest to, co jest dzisiaj, doda z uśmiechem Marcin. Nawet zwykle czujny Marcin nie zorientuje się, że w 1397 odcinku M jak miłość obok niego zaczął się kręcić dziwny chłopak na siłowni. To Jarek Oskar Stoczyński, który jak się wkrótce okaże będzie najemnikiem Artura. To właśnie on, w imieniu Skalskiego, dostarczy Izie kwiaty. W 1397 odcinku M jak miłość, gdy Marcin odwiezie Izę do Piaseczna, zobaczą na stole w kuchni bukiet. Skalska nie będzie w stanie wyjaśnić, jak białe róże znalazły się w domu. Przecież zamykała drzwi przed wyjściem. Jeszcze bardziej przerażona poprosi ukochanego, by został z nią na noc. Tragiczne wydarzenia w M jak miłość. Janek Morawski nie zginie na miejscu podczas strzelaniny w Grabinie, ale stoczy heroiczną walkę o życie. Co dokładnie się wydarzy i dlaczego to Janek będzie ofiarą? W 1397 odcinku M jak miłość postrzelony w szyję policjant trafi do szpitala. A prokuratura i policja rozpoczną śledztwo, by ustalić sprawcę strzelaniny. Oczywiście pod uwagę będzie też brana wersja, że Janek próbował popełnić samobójstwo. Blady strach padnie na Bartka, który w 1397 odcinku M jak miłość zda sobie sprawę, że może przez to wrócić do więzienia, bo śledczy uznają, że były bandyta jako jedyny miał motyw, by zabić Morawskiego. Powód: matka Janka, Weronika Sobańska, Ewa Kasprzyk. Będzie próbowała różnych sztuczek, by wpakować Bartka za kratki. Postarała się, żeby kryminalista stracił pracę na budowie, a potem wrobi go w narkotyki. Na przesłuchaniu w prokuraturze zjawi się także Ula Mostowiak, która zaraz po tej rozmowie zacznie się żalić ukochanemu. Że zdaniem śledczego to ona ponosi część winy za postrzelenie Janka. W 1397 odcinku M jak miłość głównym podejrzanym będzie Bartek. Tuż przed strzelaniną był bowiem na posterunku w Lipnicy, by rozmówić się z rywalem. Czyli przyszedł pan wczoraj na komisariat z zamiarem zastraszenia aspiranta Morawskiego? Niczego takiego nie powiedziałem. Ale uważa pan, że przez niego stracił pan pracę? Bo tak było. W takim razie proszę dokładnie opowiedzieć, po co przyszedł pan wczoraj na komisariat i jak przebiegła ta wizyta. Według zeznań świadków,
Opuszczał pan komisariat w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Czy pan to potwierdza? Po powrocie do Grabiny, w 1397 odcinku M jak miłość. Bartek zwierzy się bratu Andrzejkowi. Tomasz Oświeciński. Że jest pewien, że Morawski, gdy tylko odzyska siły, oskarży go o atak. Kochanek Uli będzie pewny, że Janek postrzelił się sam. Próbował popełnić samobójstwo, bo nie mógł się pogodzić ze stratą Uli. Nie wrócę do więzienia, mowy nie ma. Najwyżej zrobię to, co Janek, tylko lepiej wyceluje. Nieco później w M jak miłość okaże się, czy Janek naprawdę skłamie, by pozbyć się rywala i Bartek zostanie aresztowany.